Siemano, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, bez dubli, odcinek kolejny, checklista sprawdzona, parametry nagrywania OK. Dzisiaj klasyk, Siemens Surpresso Compact, bliźniaczy ekspres to Bosch Benvenuto B20 bodajże. Słuchajcie, kawał dobrego sprzętu, naprawdę warto go naprawiać, może nie wygląda najnowocześniej, ale klient świadomy, chce go wyremontować. Problem z nim taki, że on nie robi kawy, tylko ładuje wszystko do tacy. Czy to wina zaparzacza, czy to wina zaworu drenażu, wszystko tutaj wyremontujemy, powymieniamy, tak żeby było dobrze. A czy warto, to się okaże, jak go otworzymy i zobaczymy, co tam zastaniemy. Dla formalności Siemens TK53009/01. To jest model. Pojadę z nim trochę do tyłu i trochę się podniosę. Wyjmujemy zaparzacz. Ja go odpalałem, sprawdzałem i właśnie taki jest objaw. No powiem wam, cały czas będę wracał do filmu z brudaskiem Incanto Saeco. Ten ekspres ile ma lat, pewnie może się dowiemy, nie pamiętam, czy w Siemensach na pompie jest napisane data. No i pytanie, czy to jest oryginalna pompa, ale zobaczcie, ten zaparzacz nie wygląda źle. Na bok. Tacka, nie jest woda. O, bumba wypadła. Ja tą bumbę wywalam z tych ekspresów. To jest wpinane do zaworu drenażu i ona według mnie służy tylko, znaczy ona generalnie, jej zamysł jest taki, że jak zawór drenażu spuszcza ciśnienie, to tu się rozbija to ciśnienie i wpada do tacki, bo ona jest tu. Ja tą bombę zamieniam i wkładam drenaż odniwony z gumą. Zamiast tego jest ta guma. Tu się zawsze zbiera syf, to trzeba o to dbać. Mało kto o to dba, zresztą spójrzcie. Mnie się to sprawdza. Tacka, jak widać, tu się lała woda. 2 kawy próbowałem na nim zrobić. Tackę gdzieś z daleka, żeby się tym kawowym szlamem nie oblać. Z prądu wypięty. Tutaj jeszcze wjazd wichurą musi nastąpić tradycyjny, bo nasypałem kawy. I po co ona ma mi się tu rozsypać, więc zróbmy hałas. Przy okazji biurko. Dobra, mamy to. Słuchajcie, zabieramy się za niego, odkręćmy sobie tą dyszę, to też do czyszczenia, ona jest tutaj, jak widzicie, kręcę na 2 ręce. Lecimy na bok. Warto by było pozbyć się wody. Nawet nie połamana klapka, ktoś dbał o ten ekspres, widać. No i co, słuchajcie, tradycja. Śrubki, wkręty. Myślę, że wszystko widzicie. No tutaj żadna wielka filozofia, jeszcze tylko niech ja sięgnę po pojemniczek. Wielkich filozofii tu nie ma. Po prostu trzeba to wszystko wykręcić. Tym bardziej, że robimy kompletne przejrzenie całego ekspresu. Więc rozbieramy go ze skórki całego. Tu mamy, tu mamy, tu mamy. 4. I tak musimy tą przynajmniej odkręcić, bo ta góra tutaj jest trzymana tymi wkrętami. Lecimy. Kompletna naprawa, tak jak mówię, bez dubli. Oczywiście jak przyjdzie do mnie klient, no to nie będę wam tego nagrywał, czy jak zadzwoni. No bo po pierwsze nieładnie. Po drugie to różnie z tym bywa, różnie z tym trwa. Papirek do wytarcia. Do wytarcia. Ciekaw jestem, ile z was jeszcze posiada taki sprzęt. Dajcie znać w komentarzu, bo ja bym go ratował. Bo to jest kawał maszyny. Dobra, mamy to. Tutaj jest jak w nowych Nivonach. Czyli, teraz już zbliżę. Mamy takie tu miejsca. Z drugiej strony zaraz wam pokażę, żeby tam coś zasadzić. A to są, nie tym, a to są po prostu zatrzaski. O, widzicie, wychodzi. Tu tak jak mówiłem, nie wychodzi, ale zaraz wyjdzie. To wszystko jest, pamiętajcie, posklejane, bo ten ekspres ma swoje lata na bank. No widać, tu się działo dużo. O, tu się już odkleiło ten zatrzask. Tu nam ładnie wychodzi, ewidentnie trzyma nam ten.
Już go widzieliście, wyszedł. Wszystkie całe. No teraz ja sobie wstanę, bo nic nie widzę. No i oczywiście zapomniałem. Tu raz, dwa. No bo bez tego też wyjmiemy, tylko już nie będzie się góra nadawała do użytku. A nie o to chyba nam chodzi. Dlatego zawsze powtarzam, nawet jak wiecie, nawet jak robicie to 50 raz, nic na siłę, bo możecie o czymś zapomnieć, tak jak ja właśnie o tym. O, teraz tak, tu nie ma żadnych przewodów, klapka cała, to naprawdę jest sukces. Co, zajrzyjmy do środka. Zobaczmy, co tam w nim słychać, ale może wiecie co, zanim zajrzymy, to jeszcze zdejmijmy bok, czyli tu wkręt. Mam w ogóle do was pytanie, bo ja nigdy tego tematu nie zgłębiłem, a może ktoś z was to zgłębiał. Jakie były konotacje konszachty pomiędzy, bo na przykład tak, w starym krupsie są takie zaparzacze, w bardzo starym krupsie, czyli miał coś wspólnego. W starych niwonach też bywają takie zaparzacze. Jakie są koligacje rodzinne firmy Jura, firmy Siemens i firmy Niwona? Jeśli ktoś ma czas albo wie, dajcie znać w komentarzu, bo ja to wiem, ale na zasadzie, że gdzieś dzwoni, ale nie wiem gdzie. Nigdy tego nie sprawdzałem, bo jakoś nie było mi to do niczego potrzebne, ale może by warto było zgłębić tą wiedzę. A my wracamy do rozbiórki. Czy ja wszystko wykręciłem? Wszystko. Tu coś, jakiś, nie wiem jaki sens. Jakaś taśma klejąca tu jest, ale to chyba się raczej coś przykleiło. Teraz niech ja sobie przypomnę, czy to szło do góry? Do tyłu, do tyłu. Czyli do tyłu, tu się rozpina, nie szarpiemy, bo pewnie jakieś czujniki, a jak nie czujniki, to na pewno wężyk. Kurna, tu jest jak w nowej nóżce sztuce, słuchajcie. Zaraz zobaczycie, tylko wypnę. Aż jestem w ciężkim szoku. Naprawdę. To na bok. Znaczy w nówce sztuce, no przyjrzyjcie się. Przyjrzyjcie się i będziemy tutaj dywagować na jego temat. Ekspres na pełen ekran. Trochę za blisko. I słuchajcie. Kurna, zaraz będę cały, zróbmy tutaj pięknie. No wiadomo, czarne wężyki wyczyścimy. Pompa, czy ona ma datę? Czy ja tą datę tu ujrzę? Czekajcie, przekręcę ją. Nic tu nie zrobię złego. Wstanę, o Jezu, jakie malutkie napisy. Czy na pompie jest data? Na tych Cisco chyba nie ma daty. Patrzę. Nie. Ale powinna być, przynajmniej w niwonach, jest nabita na przekładnię. Słuchajcie, no wężyki czarne, wiadomo. A może na przepływomierzu jest data? Zaraz sprawdzimy. Wyjmijmy go. Ale przepływomierz to mi wygląda na wymieniany. No ale nawet sam przepływomierz to jest, spójrzcie, 22 czerwca 2012, więc minimum ma 11 lat ten ekspres. Może tak być. Grzałka jest nowszego typu. Widzicie? Taka malutka. Chyba bliźniacza jest w niwonach teraz. Słuchajcie, nic się tu nie dzieje. Znaczy no nie dzieje, no wiadomo. O, przekładnia przepuszcza. Grzyba trzeba rozebrać, grzyba, tak to nazywam, zawór zwrotny trzeba rozebrać, zajrzeć. Na koniec ekspres od kamieni. Słuchajcie, bierzemy się. No, zaskoczony jestem widokiem. Zobaczcie, jaki radiator jest na triak to jest tranzystor na tranzystorze. Jaki tu jest. Jeśli gadam głupoty, bo ja elektronikę skończyłem, ale to było 25 lat temu i w zawodzie nie pracowałem, to powiedzcie. Zobaczcie, jaki tu jest radiator. To było inaczej kiedyś robione. Pokażę wam teraz elektronikę. Nie mam jej już tu, więc wam nie pokażę. No, inne były te sprzęty. To chyba jakby wszyscy wiemy, że to jest oczywista oczywistość, że te sprzęty były kiedyś trwalsze. No to co? Wyciągamy przekładnię. Wypnijmy przepływomierz, w ogóle go wypnijmy z prądu. Z przewodu, nie z prądu. Niech on sobie tutaj się giba. A my idziemy na drugą stronę, słuchajcie. No syfek jest, ale tyle lat. Podobno ten ekspres już trochę stoi i jestem w stanie to uwierzyć, bo tu już wszystko się zbryliło. Czyli co? Pojemnik.
I lecimy. Tu tych śrubek jest, zobaczcie, obejrzyjcie sobie film z Niwoną, którą się kręcę przekładnie. No, tu część tych wkrętów będzie do wymiany. Ile tam jest naćkane tych śrubek, a ile jest tu. Tu jest o połowę mniej, słuchajcie. No tu mamy, tu mamy, tu mamy. I przekładnia się trzyma jeszcze, tak, mikroswitch jest osobno, czyli tej nie kręcimy. Wykręcamy tą. Tu wam zaznaczę, jak sobie wykręcacie, czyścicie, nie ruszajcie tego, jeśli nie chcecie rozbierać ekspresu z drugiej strony, bo to jest taka końcóweczka, do której jest podpięty wężyk. Potem jest ją ciężko włożyć. No jak się rozbierze cały ekspres, tu akurat jest dostęp do wszystkiego prosty, bo ten ekspres jest w miarę prosty w konstrukcji, nie prostacki. Kurna, kawę robi i to zobaczycie jaką, jak się uda naprawa. Zobaczycie jaką on kawę robi. Ale to jeszcze chwila. Ja już widzę, że przykładnia wyjeżdża. Więc odwracamy kolesia. Wszystkie tutaj ostrożnie taśmy, żeby tu nic nie zerwać. Zobaczcie, jak to ładnie tu wychodzi. Tu mi będzie pewnie pompa przeszkadzać, ale może się uda? Nie, nie będzie. Zobaczcie, jak tu jest wszystko prosto. Ile mi zajęło dobranie się do przekładni? Coś mi tutaj ciągnie. Jeszcze nie wiem co. O, słyszę, że już kółko, wodzik kółko, jak zwał, tak zwał, to które ciągnie za drenaż, wypadło. I teraz co mi tu pręży, co mi tu trzyma? Pewnie ten wężyk mi trzyma, a jakże? Odepnijmy go. Może z zaworka. Widzicie? Coś tam widzicie. Dobra, zawleczka do pudełka. Wyszedł, to jeszcze trzeba go wyjąć. Jakby wężyk mamy z głowy. To do góry, to do góry. Tu coś jeszcze dobrze trzyma. No ale mamy dostęp do wszystkiego. Jakby mi się udało to poluzować, to chyba trzeba wypiąć tą przekładnię. A żeby wypiąć tą przekładnię, czy ja muszę ją wypinać? Może nie. Może nie. Słuchajcie, wszystko widać. I tu lecimy standardowo. Wyciągamy zawór drenażu. O. Zawleczka, wkrętareczka, sprężyneczka. No widać. Widać, że tu się działo. Zobaczcie. Jest tu tego syfu trochę. No ale jakby ma prawo być. Sprężynka. Sprężynka, słuchajcie, wyciągamy ją. Proszę cię, wyjdź. Ech ty. A ona nie wyjdzie. Dobre sprężyny tu są. O, idzie. Wyszła. Wyszła. Wszędzie chlapie kawa. Dobra. Mamy sprężynkę. Spadła do kosza i tam jest jej miejsce. No i co? Wyciągamy drenaż. Tu się dzieje to analogicznie. Pozbądźmy się wężyka. Czy pójdzie łatwo, czy pójdzie ciężko? Wygląda na to, że pójdzie łatwo. O, mamy to wyciągnięte. Pyk. Pyk. Tu się nie musimy szczypać. On i tak idzie w kosz. Oczywiście do pokazania dla klienta najpierw. Tu się coś przycięło. Dobra, wyjmijmy to. Mamy to. Brudna robota, ale zrobione. Ręcznik. No i co, słuchajcie, tradycyjnie co się da, to tu wygrzebać. Nie rysuję, od razu mówię, ja bokiem tego szpikulca tutaj jeżdżę. Zabierzmy ten bałagan, przynajmniej w części. Najlepiej nie na spodnie. Do kosza. Dobra. No i co, słuchajcie. Tu sobie ja wypnę ten przepływomierz stąd, bo on mi tu będzie przeszkadzał. Wężyki nieodpinane od 13 lat, czy tam 11. No widzicie, jakie one są czyściutkie, życie w nich żyje. Widać? Chyba widać. Ale to się nawet nie trzeba ich wymieniać, to się pięknie czyści wyciorkiem.
Zresztą może wam zaraz pokażę. Patrzcie. Patrzcie, patrzcie. Zdejmę sprężynkę. Tak wygląda wężyk przed. I teraz widzicie ten wężyk? Chyba widzicie. Oczywiście to trzeba na dłużej trochę zapsikać. Ale tak w celach poznawczych wyciorek mam taki. No i wjeżdżamy. Oczywiście to trzeba wypłukać, ale zobaczcie różnicę. Już wygląda lepiej, a jak nad nim popracujemy, to będzie wyglądał jak nowy. Można je wymienić oczywiście, ale jeśli nie ma takiej potrzeby, to po co? Wróćmy do przekładni. Ja już sobie tutaj psikam, niech to rozmaka, bo tu jest kilkuletnia kawa zaschnięta. A teraz idziemy na drugą stronę. Ściągamy osłonę, nie łamiąc tych zatrzasków, one są dosyć delikatne, chociaż tych starszych chyba aż takie delikatne nie są, ale z wyczuciem, żeby nie połamać. Ktoś mi tam napisał komentarz po angielsku bardzo trafny pod którymś z filmów, że łatwo jest krytykować kogoś, kto mówi, nagrywa i pracuje jednocześnie. Tylko to nie jest takie proste, zwłaszcza, powtarzam o tym, jeśli chcecie to tak nagrać, żeby ktoś coś widział, bo jak ja bym nagrywał siebie, jak gadam, a wy nic nie widzicie, to jaki by to miało sens? Klapa zdjęta na pobocze. No i tu właściwie, słuchajcie, nic tutaj nie zmieniono od tylu lat, może poza obudową w innym kształcie. Zasada przekładni, napędu, Nivonie, starym Siemensie, bo w nowych Siemensach jest już zupełnie inaczej to rozwiązane. Wygląda jak wygląda. Znajomy widok, a jak się pięknie spakowała do pudełka z częściami. Jeśli wam upadła, ważne, to kółko, sprawdźcie, czy nie pękło, bo ono tu lubi pęknąć na tym mocowaniu. No lepiej, żeby nie pękło, ale wszystko jest ok. Nawet widzicie, te wodziki się nie zmieniły, są identyczne jak w Nivonie. Z jednej strony pojedynczy, z drugiej podwójny. 2 mikroswitche. Nie musi się zmieniać, słuchajcie. Przecież jeśli coś działa dobrze, no to po co to zmieniać? 3 wkręty tradycyjne. Jeden, drugi. I tutaj jest schowany trzeci, tylko jego z reguły przysłania tutaj przewód. Można lekko podgiąć, nic się nie wydarzy. I trzeci. Ja sam jestem ciekaw w takim ekspresie, jak ta sytuacja wygląda w przekładni, więc otwórzmy. Otwórzmy przekładnię, mili państwo. Słuchajcie. Może kuleczka, tu są 2 stalowe kuleczki, a mi stalowa. Mogą wypaść, ale nie zginęła. Dlatego mam tu też dywan między innymi, bo jak miałem gołą podłogę, to ta kulka się odbija w doskonały sposób. Jedna wypadła, druga, jak widzicie, jest tu. Też ją wyjmę od razu, żeby mnie nie zaskoczyła. Do koszyczka. Chyba trochę za blisko was tu mam. No i co, słuchajcie. Silnik. Może na silniku jest data. Nie ma. Na przekładni jeszcze nie spojrzałem. Nivona bije daty na przekładniach. Znaczy Nivona, pewnie producent przekładni. Nie wiem, czy je robi akurat Nivona. Ale tutaj daty. O, jest. Jest. Słuchajcie, może mi się uda wam pokazać. Wy już widzicie, ja jeszcze niekoniecznie. 2012 rok, 11 lat. No to jeszcze nie zabytek, ale też nie najświeższy. Tu już standard, chociaż lekko jestem w stanie przekręcić. Czpień napędowy do mycia. Zaraz sobie tutaj, do mycia. O, i widzicie, w Nivonach
ma tutaj taki pierścień i on jest grubszy. Tu jeszcze jest ten starszy typ bez tego pierścienia. No to wchodzi, to tak dla kogoś, kto nie widział poprzednich filmów. Tu i pracuje zaparzacz za pomocą tego czpienia kręcony. Silnik na bok. To jeszcze zębatki. Zębatka z czpieniem do mycia. Druga zębatka. Nie ma tu tragedii, słuchajcie, no ale jak regeneracja, to regeneracja. Czpień drugiej zębatki. Zobaczcie, no tu jakby nie jest źle. No tu jest zawsze, a to w każdym. Tu jest trochę syfku. Weźmy od razu ten stary smar. To też pamiętajcie, ja to będę powtarzał. Tu nie ma być ideolo, błysk i w ogóle. Zetrzyjmy nadmiar tego starego smaru. W końcu to jest smar, on tu wielkich szkód nie robi. I tyle. To nie musi. Jasne, niech będzie czysto, ale to też nie ma tu się co za bardzo bujać z tym. Co do mycia. To. Co do mycia. Nic do mycia więcej. A oczywiście to. Jak się też wymoczy. Bomby nie myję, bo tak jak mówię, ja to przerabiam. To jeszcze co? Jak już mamy zoom. A widać tutaj czarne. Otwórzmy, zobaczmy, co tam słychać, panie w przepływomierzu. To się odkręca. Kiedyś już o tym mówiłem. No słuchajcie, uszczelka lekko brudna, ale trzeba go wyczyścić, bo to się nie kręci tak jak powinno. Uszczelka na bok. Założymy nową. Kurna, chodzi jak nowy. Dobra, to będziemy czyścić ręcznie, nie moczcie, zwłaszcza tej części, bo to można. Ale to wystarczy popsiukać i wyczyścić. Tej części nie moczcie, bo tu cały jakby impulsator tych dwóch magnesików jest zaszyty w tym gnieździe. Dobra, słuchajcie. Jeszcze wam pokażę, co tu się dzieje w środku. I idę to wszystko pomyć, plus ten wężyk. No i co? Zobaczcie. Widać, jaki tam jest bałagan? Widać. Wracam po pomyciu tego wszystkiego. Słuchajcie, wszystko pomyłem w międzyczasie, no bo jakby mycie, nic ciekawego. Więc wszystko pomyłem w sensie w ekspresie, jak sobie spojrzycie tutaj do środka. Wyczyszczony. Tu umyte, tutaj ta listwa umyta. W sensie montażowy bok. Przede mną widzicie już wytarty przepływowierz, nowa uszczelka. Nowa uszczelka. Czy ja to przetarłem? Przetarłem. Sprawdźmy, jak to się teraz kręci po wyczyszczeniu. No, widać. Zapierdziela jak przecinak. Więc składamy. Tu było na prosto. Uszczelka ładnie siedzi. Nakładamy. Zawsze trzeba potem spojrzeć, czy się nie leje. Tu jeszcze ten syfek zdrapmy. Nie przeszkadza on, ale po co ma być? Dobra, mamy przepływomierz. Tutaj muszę osuszyć te elementy po myciu, czyli czpień napędowy. Obie zębatki. No, zaplątała się. To jest odbarwienie, ono w niczym nie wnosi tutaj złego. To już się nie domyje, to już wybarwił się plastik. Ważne, żeby te ząbki były całe, 3. Tu są takie, widać? Chyba widać. Takie ząbki, żeby one nie były połamane, powyginane, bo one pracują na tym. O, one się tu zaczepiają, widzicie, jak to wchodzi. Na ząbki i to się nie przekręci. Jak będą łamane, to kółko się będzie kręcić i to nie będzie banglać. Słuchajcie, wracamy do środka. No i co? Odwracamy sytuację. Czyli silnik. Silnika jeszcze nie przetarłem, znaczy właściwie jego ślimaka. Kręci się, nie lata, nie stawia oporu, więc wygląda, że jest ok. Zresztą pracował, no kręcił zaparzaczem, jak testowałem. Wkładamy silnik, przewody do dziurek. Dobra. To teraz tak, idziemy po smarowidło.
Tu pod kulkę, jakby wam to pokazywać, żebyście to dobrze widzieli. Schowaj się, ty chłopie, tu. No, mam nadzieję, że widzicie. No, będzie mi zasłaniać. Dobra, słuchajcie. Kulka. No tu jakby nic nowego nie wymyślimy. Wymiana, regeneracja przekładni. Wygląda tak samo jak w Nivonie, więc nie odkrywamy tu koła na nowo. Obie kulki. Mystalowa lowa. Słychać, pewnie wy nie widzicie, ale słychać jak walą o blat. Kulka numer 1. Tu. Włożę to, zobaczycie. Kulka numer 2 tu. Mamy obie. Widać albo i nie. To teraz czpienie oba. Smyrnąć lekko. Palce już nasmarowane, więc wymasujmy oba te bolczyki do dziurek. No i tu też jest standard, słuchajcie. To posmarujemy już po założeniu, a nie przesmarowałem ślimaka. Też nie napaćkajcie za dużo. Zostało mi na palcu to zębateczkę. Nie ma tu co przesadzać, ale tak, żeby było ślisko. No, jak mam to wam inaczej wytłumaczyć? Wytrę ręce, zaraz będziemy dalej smarować. Teraz czpień tu, nie zaszkodzi mu. Tak samo otwór, w który wchodzi czpień. Z tej strony to samo. To mu nie zaszkodzi. Czpień, nigdy nie pamiętam, ale obstawiam, że trochę go trzeba jeszcze, bo ja mam teraz śliskie paluchy. O, jestem w stanie go ręką przekręcić, więc jest ok, ale przy śliskich paluchach jest to trudne. Można sobie przymierzyć, słuchajcie, jak nie wiecie, jak go dobrze ustawić, zanim jeszcze włożymy tą drugą zębatkę, bo ona nam już zblokuje wszystko. Można sobie przyłożyć sobie kółeczko. Ja zawsze ustawiam, i tak się chyba powinno, że ten switch tu wchodzi między te dwa dziubaski. Czyli tak, czyli musi być tą płaską częścią, bo on w tej chwili wchodzi tak. Zresztą możemy go teraz przekręcić tym kółkiem, słuchajcie. Ustawić sobie na środek między dziubaski, tak jak jest teraz. Wyciągnąć kółko z powrotem i mamy czpień ustawiony. Najprostsza metoda. Wyciągamy. No tu nam oczywiście wyciągnęło jednego bolca, ale to go przełożymy. I słuchajcie. No i wkładamy ten, który już zblokuje temat. Widzicie? Widzicie? Tu trzeba trochę podygać, żeby wszedł. Na koniec smyramy. Ja nie sprawdzam tych mikroswitchy pipczakiem, no bo ekspres pracował, zamykał zaparzacz, więc działają. Działają, zresztą do nich możemy się dostać w każdej chwili, zdejmując tą pokrywę, osłonę. Dobra, słuchajcie. To mamy, to zamykamy. Kulki nie wypadły, przewód wyszedł, więc blokujemy go tu. Zamykamy czapę, patrząc na kable. Tu jeszcze jest taki, jakby wam to pokazać, przewód. O, może jeszcze ją położę, tą przekładnię. Tu jest przewód, który wchodzi tu. Wchodzi tu, żeby się zatrzasnął. Bo potem go już nie włożycie po spięciu przekładni, więc nakładamy. No teraz już nie mam jak wam tego pokazać. Przewodów pilnujemy, żeby się nie poprzycinały, bo zaraz będzie kiszka. No i to już na wyczucie wszystko do kupy. Wypadł mi ten przewód. On jak nie włożycie go, to też nie będzie tragedii. Można go trytką podpiąć, to słuchajcie, będzie działać, tak? No ale jak jest do tego miejsce, to go tu włóżmy. Proszę cię, wejdź. No muszę to wyjąć jeszcze raz. Muszę to włożyć jeszcze raz. Czy to na pewno ja dobrze wkładam? No dobrze wkładam. Dobrze wkładam, tylko tu ciasno tu, bo wypadałoby wypiąć ten przewód z elektroniki, wtedy byłoby prościej, no ale poszedłem już tą drogą, więc się będę jej trzymał. Mam nadzieję, że nie wypadł, bo nie widzę, co robię.
nie wypadł. Przewody do korytek i zaciskamy. Doszło, doszło. Pięknie, mamy to złożone. Nie zapominamy o kółku, ale zanim proszę Państwa kółko, to trzeba skręcić przekładnię. I ja sobie tutaj, ponieważ tu nie ma kontaktu z wilgocią, wkręcę te najbrzydsze śrubki. Chociaż mam tylko te najbrzydsze, więc tutaj to jest tylko łapanie. Tu już z wyczuciem, żeby nie przekręcić. O, bo nie będzie się trzymać, słuchajcie. Pomału. Lubię te ekspresy naprawiać, bo one naprawdę, jak na taką konstrukcję, to one są niezniszczalne. No wiadomo, drenaż, uszczelki, to wszystko pada. No ale to się normalnie zużywa, ale tu nie ma jakichś takich, ja chyba nigdy elektroniki w tym ekspresie nie miałem walnięte. Ja trochę ich zrobiłem, bo ja wszystkich klientów namawiam, żeby je naprawiali, a jak nie chcą, to ja chętnie od nich biorę te ekspresy. Bo to naprawdę, on jest prosty w obsłudze, ale to do tego dojdziemy. I słuchajcie, mamy to, kółko siedzi. Teraz te przewody, tu jest taki róg ucięty, gdzie się te przewody montuje. No i zamykamy czapę. Ja sobie wstanę, żeby widzieć, że ja tu nic nie przycinam, nic się nie wypięło. Wszystko ładnie siedzi. Wszystko ładnie siedzi. Ten mi tu nie chce wejść, ale zaraz wejdzie. Ten idzie tu, też ma taki otwór. Pilnujcie tych przewodów, bo one nawet jak je przytniecie, to jeszcze będą działać. Tylko ekspres, pamiętajcie, podczas pracy wibruje i od tych wibracji te kable prędzej czy później mogą się przeciąć. Nie muszą, oczywiście nie muszą, ale mogą. I będzie się dziwnie ekspres zachowywał. Mamy to wpięte, tu wszystkie zatrzaski wskoczyły. Nie zapominajmy o kółku, ale zanim kółko, to zawór drenażu by wypadało włożyć, słuchajcie. Więc to jest zawór drenażu od nowej Nivony, w sensie pasujący do nowej Nivony, bo jest to część zamienna. Sorry. No i to już tradycyjnie jak przy Nivonie. Układamy to do dołu. Ładnie tu wszystko wchodzi. Nic tu na siłę nie trzeba. O, to do góry. Nowa sprężynka. Chociaż co ma się zepsuć w sprężynce, słuchajcie, ale jest nowa w komplecie. Dodajecie. Ja tu przerabiam. Tym bardziej, że do tego zaworu tego nie włożę, ale to nie jest jakby powodem. Mógłbym to przerobić, jakoś to tu podczepić, choćby uciąć to i wcisnąć. No ale mnie się sprawdza i nie robi syfu ta guma tutaj. Ona tu będzie robiła robotę, ja ją włożę dopiero na końcu od frontu, ale mnie się to sprawdza. I to działa i nie zawala się ta bomba. W niej z reguły jest skiśnięta kawa, słuchajcie. Mało kto tego pilnuje, bo nie wiem, czy w instrukcji jest mowa o czyszczeniu tego, nie sądzę. No i siedzi. I co? Jak siedzi, trochę porządku, no to wpierdzielamy tą przekładnię do środka. Znowu, na kabelki uważamy. Tu się nic nie wypięło, tu jest nic nie przycięte. Włóżmy tą przekładnię sobie do środka. A, jeszcze tak. Dobrze, że mi przypomnieliście. Wężyk się przyda. Z nową uszczelką oczywiście. Bo wymieniamy uszczelki, robimy full service. To wszystko ok, naprawdę on dobrze wygląda. To będzie szło tu, więc będzie szło tak. Cyk. Zawlek. Muszę się potłuc trochę, bo bym się rozchorował. No zawleczka tu skąd wyjęliśmy. Sprawdzamy. Wkładamy przekładnioszkę. Pilnując wszystkich przewodów. Pilnując ten dźwięk, to właśnie spadające kółko. Pilnujcie tego, bo potem trzeba będzie rozkręcać. Po raz kolejny. No i wjeżdżamy z gościuniem. Spojrzę z tej strony, tu się... Kurde, naprawdę ten ekspres się przyjemnie naprawia. Ja sobie, słuchajcie, przyłapię tutaj od środka wkrętem
skrętem, już nie będę wam tego pokazywał, dowolnym, bo chcę teraz przejść do czegoś innego, zaraz będziemy to dokręcać, a nie chcę, żeby mi ta przekładnia tu latała. Więc na jedną z tych wykręcanych śrubek, ja akurat tu u góry, żeby się trzymało, żeby mi nie latała. Bo teraz wracamy do wężyków. Postanowiłem wam, bo to nawet ktoś mnie pytał w Niwonie ostatnio o te wężyki mailowo. Piszecie do mnie, fajnie, cieszę się. Cieszę się, po to jestem, staram się. Pamiętajcie tylko, że czasem trzeba chwilę poczekać, bo ja jestem tutaj jeden, a was jest trochę więcej. I to mnie cieszy, ale no nie rozerwę się, panie. Ja sobie przyniosę, słuchajcie, wody. Poczekajcie chwilę. Mógł to wszystko tu zrobić, bo to trzeba przepłukać z tego płynu, żeby ten płyn nie płynął do grzałek. Więc sobie tutaj płukankę organizuję. Fajnie, słychać mnie z kuchni, nie? Już wracam do was. O, tu sobie postawmy wodę. No, wiecie o co chodzi, żebym tego żółtego płynu nie pakował do obiegu. O. I ten wężyk już kategoria oczyszczony. Jest ok, na bok. Teraz ten od bumby. Nie będzie go łatwo ściągnąć pewnie. Ja sobie go tutaj podciurgam. Cokolwiek to słowo znaczy. No muszę sobie do siebie przekręcić, bo zaraz tu narobię ogniem i mieczem. Jak wywalę tą wodę na siebie. Te wężyki są po prostu zapieczone. O, już idzie. Trzeba je ruszyć. Końcówę pompy wyczyścić brudną szczotką, ale to nie przeszkadza. Dobra, no i teraz analogicznie, słuchajcie. Drugi wężyk. Trzeba się pozbyć z niego życia. Osadów z wody. No widzicie, jak on wygląda. To wjeżdżamy wyciorem. Kurna, całe się ulewamy. Nino, 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 nino. Ale pływa tam fafruści. Zaraz wam tą wodę zbliżę. Nie wiem, czy widzicie. Nino, 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 nino. Nino, nino. Nino, nino i wężyk czysty, słuchajcie. Jeszcze tu jakieś coś zostało, a może umyjmy też wyciorucha. Nino, nino, nino. Wiem, dziwnie to wygląda. No ale tak to się robi. I słuchajcie, przetrę sobie tu. Zobaczcie, ile tam... No nie wiem, co to jest. Ja obstawiam, że to jakieś pleśnie, grzybki. To cały czas, co powtarzam, ciepły odkamieniacz załatwi wam wszystko. Tak jak tutaj widzicie, już odstawię tą wodę, bo ja wiem, gdzie ona wyląduje. I wiem, że na mnie. Biorąc pod uwagę ten ekspres, jeszcze tu wytrzyjmy, bo tu się narozlewało. No to tak. Mamy wężyk od pompy. Zaraz wam to wszystko tutaj objaśnię. Trochę bliżej. Jak to szło? Jak to szło? Jak to szło, panie? To sobie trzeba teraz spojrzeć na to, gdzie jest gniazdo. Tu mamy gniazdo wody. To idzie tak. No tak, i dopiero za pompą jest. Przepływomierz jest przed pompą, czyli tu. Ten był chyba do pompy. Słuchajcie, jakby nie było, będzie działało na pompę. No jak do pompy, to wyjście przepływomierza. No a to nam idzie do gniazda zbiornika podłączone. To teraz tu wciskamy przepływomierz. Czy ja to w ogóle nie pomieszałem przewodów? Nie pomieszałem przewodów. A jak pomieszałem, to poprawię. To słuchajcie, nie stanowi problemu. Dobra, za pamięci tylko tu, żeby było suche to gniazdo. No już do kosza. Za pamięci wtykamy przewód. Management przewodów to się później tym zajmiemy.
Czy ten zawór działa, to będziemy wiedzieć a właściwie zajrzyjmy do niego, bo to, żeby tylko nie popierniczyć, to idzie w dół idzie do zaworu pary. Tutaj to wiadomo. Wypinamy wszystkie wrotki, czyli zawleczki. On tu ma taki grzybek. Można to robić, nie trzeba. No jak już robimy renowację, to chcemy mieć pewność, jak ten grzybek wygląda. Ten grzybek, spróbuję wam to pokazać. Można wypiąć. Jest w tym trochę zabawy. Tam w środku jest sprężynka, więc trzeba to też robić z czujem. O. No nie mam wam jak tego pokazać, a to tak łatwo nie wychodzi. O. I tak można sobie cykać pół godziny. Bardzo cię proszę, wyjdź. No słuchajcie, trzeba podważyć, on jest na 3 listkach, tylko tak, jak jeden podważacie, to drugi wyłazi. O, właśnie tak. Właśnie tak. Jak jeden podważycie, to drugi wyskakuje. Wskakuje w sensie na swoje miejsce. Właśnie w ten sposób i teraz będziemy godzinę to rozpinać. O Panie, otwórz się, sezamie. Dobra, wezmę sobie drugi śrubokręt, podważę z drugiej strony i mi wyskoczy, mam nadzieję. Albo i nie. O. Wyszło. Wyszło. Jeszcze się trzyma na jednym. O, i teraz patrzcie. Mamy wypiętą czapę. Czapa na bok. Tu jest sprężynka stożkowa. Nieźle wygląda, zobaczcie. Nic się tu nie dzieje. Uszczelka jest, nie jest zakamieniony. Ktoś dbał o ten ekspres. No więc, jeśli dobrze wygląda, to wkładamy dziada z powrotem. Można sprawdzić, czy to tu wchodzi luźno, ale wchodzi. Zakładamy grzybek i to już jest pyk na wcisk. No i teraz mi powiedzcie, jak to było. No mogło być tylko w ten sposób. Winny być nie mogło. Czyli, oczywiście tutaj jedziemy z uszczelkami. Jedziemy ze wszystkimi uszczelkami, bo przegląd, renowacja ekspresu, więc no słuchajcie. Musimy mieć tu na tip-top, chociaż one jak nie wyglądają źle. No też nie znam historii tego ekspresu, słuchajcie. Czy on gdzieś był w serwisie, czy nie był. Czy może klient sobie tutaj tak... Nie taka. Czy klient sobie tak czyścił? Nie przepytuję klientów na okoliczność, chyba że sami czasami mówią. Czasami widać, że ekspres był w serwisie, no bo są ślady serwisu. Ale jakby nie robię z tego reguły, że wypytuję. Wkładamy uszczelachy, jeszcze tutaj smarowidła na wszystkie trochę. Dobra. Raz, dwa, trzy. Zaraz będziemy go odpalać. Dokręcimy przekładnię. Jeszcze oczywiście do zaparzacza zajrzymy. No ale... Bo na bank wymaga tam wymiany uszczelka. Ale dobra, zepnijmy to. Jeden zawlek. Drugi zawlek. Weszło czy nie weszło? Weszło czy nie weszło? Zaraz się dowiemy. Wydaje mi się, że weszło. Weszło. No i tutaj jeszcze jedna uszczelka. Widzę, że muszę zamówić uszczelki. Dobra. A, tu już jest uszczelka, chłopaku. I tędy, tu, tędy, owędy. Tędy, owędy. Wpinamy gada. No weź. No weź. Chyba weszło. Ostatnia zawleczka w tym komplecie. Ecie-pecie. Weszło. Siedzi. Tak jak mówiłem, cable management. Cable management później.
uszczelki na bok do szpargałów do wyrzucenia. Jak widzicie, wężyki tak. Tu jeszcze będę wymieniał uszczelkę, ale to nie teraz. Czy tu nie ma zawleczki? To jest wkręcane, dobra. Ta strona z głowy. Targamy gościa. Tu możemy z tej strony trochę poszczotkować. Myć będziemy to później. Ale te takie podstawowe farfocle ściągnąć, żeby zaparzacz dobrze wchodził. I teraz będziecie widzieć, o czym ja mówię. Czy nie będziecie? Będziecie? Zaraz zobaczymy. O, widać drenaż. Ja spróbuję to zrobić na czuja, żebyście wy widzieli. Tu wkładam tą gumę. Ona o nic nie będzie zawadzać. Jak ktoś się boi, że spadnie, można tu trytkę zapiąć. Nie ma takiej potrzeby, ale i tak to wygląda z przodu. Ją widać. Ruszam nią teraz, nawet jej kurczę. O, tu ją widać. Tacka tu wejdzie bez problemu. Więc teraz ostatnia czynność. Wkręcamy wkręciołki i bierzemy się za zaparzacz. Tak jak mówiłem, tu tych wkrętów za wiele nie ma. Dobra. Tu jeszcze dojdzie regulacja młynka, ale to już nie będę robił na filmie. Chodzi o to, żeby go uruchomić. Chociaż może zrobię to teraz. Zobaczymy, jak on w ogóle, czy on w ogóle wymaga regulacji. Mamy go na wierzchu, więc jakby regulacja jego nie będzie stanowiła problemu. A chcę wam pokazać, jaką to bydle robi kawę dobrą. I jedną mamy tutaj zjechaną strasznie. Więc ja bym tutaj sobie w moim skarbnicy śrubek mojej wynalazł jakąś taką podobną, taka nie, może ta, z nierdzeweczki, żeby nie było kiszki, bo tu jest najbardziej narażona na zalewanie właśnie ta dolna. Śrubki od siebie z daleka, bo będziesz zbierał 2 godziny, gościu. Widzicie? Jedź. Dobra, mamy dokręcone wszystkie, bo mi ta żadna jasna nie została. Trochę tu wjadę też ręcznikiem, żeby tutaj tak z grubsza oczyścić. To samo wyciągnąć ze środka, bo tam na bank nawpadało. I to sporo, zaraz zobaczycie. Syfu. To do kosza. Dobra. Jeszcze tutaj pomaziać czpień. I teraz ekspres staje się tłem. A my idziemy do zaparzacza. I tak, pokażę wam, jak ja to robię, jeśli chodzi o wymianę uszczelki. I pójdę go umyć, też nie będziemy tego nagrywać, bo to bez sensu. No, jakby mycie zaparzacza, podstawowa czynność. Ale ja mam taki kluczyk boszowski. Stary, dobry kluczyk. Bity mam już nowe. I tu sobie wjeżdżam bliżej. Jak to zrobić, żebyście widzieli? No widzicie tutaj sitko. Wjeżdżamy i odkręcamy ten wkręt. Na ile idzie jeszcze na grzechotce, co pewnie słyszycie, już grzechotka już jest za luźno. Resztę można kombinować. Padła mi bateria, ale stanęło na tym, że wykręciliśmy sitko, nie wygląda źle. Palcami dokończyliśmy. Śrubka na bok, wkręcik na bok. I tu ściągamy takie 2 rzeczy. To wszystko do mycia zaraz idzie razem z sitkiem. Tu jest taka uszczelka i to uszczelka, już powiem wam, spójrzcie. Chyba widać, mam nadzieję, w jakim ona jest stanie. Może jeszcze przyzumuję. Zobaczcie, cała jest poszarpana, więc ona idzie out, a nowa gdzieś tu była, wargowa uszczelka, zaraz będzie zakładana. Słuchajcie, robimy pauzę krótką, idę umyć zaparzacz i sitko, plus tą końcówkę i do was wracam. Może przy okazji umyję ten ekspres w środku. Pomyte, słuchajcie, pokażę. Zaparzacz odsunę, no w środku już czysto. Jeszcze tam ostatni szlif oczywiście będzie grany, ale okej, to na razie zostawiam, ale tu jest uszczelka do wymiany na pewno, a być może cała ta końcówka. To już później, bo ten film się robi długi na bank.
No i teraz słuchajcie, nowa uszczelka. Jeszcze ją obejrzeć. Jeszcze ją smyrnąć śmarowidłem. I teraz kolejność jest następująca. Nakładamy uszczelkę. Zaparzacz też będę smarował później, jak go opłuczę. Słuchajcie, muszę sobie to przekręcić, bo nie widzę. Nakładamy uszczelkę, nakładamy ten pierdzielniczek. No i teraz już musicie mi zaufać, że to wkręcam, bo to już potrzebuję sobie na stojąco tutaj przycelować. Trochę palcami dokręcić, mokrymi oczywiście nie będzie łatwo, żeby ten wkręt się trzymał. No i odwracamy grzechotkę. Będziecie słyszeć, nie będziecie widzieć. I odpalamy maszynę i kończymy ten długi film, ale naprawdę ciekaw jestem, czy on zaparzy w ogóle kawę i jaką. Dokręcone. Tu jest jeszcze taka osłona zaparzacza, której nie ściągałem przy was. Ona tu idzie na wpinki. Na razie jej nie zakładam, ona się tu wpina. To później, słuchajcie, jeśli przekładnię ustawiliśmy od razu dobrze, no to nam wejdzie bez problemu. Jeśli nie chce wejść, to nic na siłę, ale wchodzi, tylko po prostu jest dobrze nienasmarowane. O, zamykamy, tu nic. Często mam to od klientów, dostaję, że na siłę próbowali to otworzyć, to się wygnie albo złamie. Widzicie, tu żadnej siły, zapinamy. Słuchajcie, odwracamy maszynę. Odwracamy maszynę. Tu oczywiście będą uszczelki wymienione, tu będzie uszczelka wymieniona, ten cybant trzyma. No ale to już nie przedłużajmy, wiecie, że w przeglądzie te uszczelki wszystkie się wymienia możliwe. Nie przedłużajmy, odpalmy go. Zobaczmy, czy będzie wybuch, czy zadziała. Ja na razie to tak, słuchajcie, naczuję. Idę tylko trochę wody dolać. O, jak sobie pięknie pozalewałem, bo zaworek nie trzyma. Nie. Idę tylko wody trochę dolać, żeby nie było, bo jest jej dosłownie trochę. Widzicie tam mój bałagan teraz. No i co, słuchajcie, wkładamy wodę. Tu chyba czujnika wody nawet nie ma, z tego co pamiętam. Teraz tak, ponieważ to jest wszystko tutaj na słowo honoru. Tacka. Oblane wszystko, ale tylko na podłogę. Tu jest taki syfek, ja go wytrę. Tak z grubsza, żeby zobaczyć, jak to będzie tutaj sytuacja wyglądać. No, tak to wygląda przed. Na razie testy, więc tu nie musi być cudownie. Odpalamy. Wodę mamy, porządki. Porządki. Przekładnia, teraz taka zwana checklista. Wiem, nie założyłem tej sprężynki na wężyk, zaraz ją założę. Checklista, czy wszystko mamy? Wszystko mamy. Przekładnia przykręcona na wszystkie wkręty. Przepływomierz złożony. No to do prądu, gościa. No i słuchajcie, tak żebyście wszystko widzieli, komisyjnie odpalamy. Zaparzacz się kręci. Ustawił się, super, czyli przekładnia chodzi. Przekładnia chodzi. Jakaś szklanka, koleżanka. Te mrugające diody oznaczają, że ekspres się nagrzewa. Ja tu z góry widzę wszystko, więc będę kontrolował na bieżąco, czy nic tu się nie leje, czy wszystko jest dobrze skręcone. Na razie nie widzę tu niepokojących objawów. Nic się nie polało, ale ekspres jest pozbawiony wody z wężyków, więc on się musi napełnić. Zaraz go tu zresztą pokazuję brak wody. Sygnalizuje odkręć pokrętło. To są normalne objawy. Czy on się wyłączył? No nie wiem, sprawdźmy. Coś się wydarzyło, nie wiem co. Ja tu wody nigdzie nie widzę.
Coś jest nie halo. No to słuchajcie, muszę to posprawdzać. Coś jest nie tak. Więc wypinamy z prądu i badamy, co tu się dzieje. Może się gdzieś leje woda, może się przegrzewa, bo nie ma wody w grzałce. Słuchajcie, no tutaj nie widzę żadnych objawów niepokojących. Pyknijmy go jeszcze raz, bo on tu dokonuje samowyłączenia. Nie wiemy jeszcze czemu, ale może się wkrótce dowiemy. Może mieć zabezpieczenie przed przegrzaniem grzałki. Odkręć wodę. Teraz to zrobię w takiej pozycji, żeby tu wszystko widzieć. No jedziemy. Woda się leje. Zakręć. Słuchajcie. Coś jest nie halo, ale jeszcze nie wiem co. Zobaczmy, czy on się teraz uruchomi. No dobra, na razie działa. Jakieś wariactwa uskutecznia. Nie wiem jakie. Może coś nie łączy, może coś odpiąłem, o właśnie, może coś odpiąłem z elektroniki. Może tu działa jakieś zabezpieczenie. Dajmy mu szansę. Może się robi zwarcie na przepływomierzu, może tak być. Słuchajcie, może tak być. To teraz rozkminiamy, zobaczymy ile nam to zajmie. Tu jest wszędzie sucho, tu się nic nie dzieje. Tu się nic nie leje. Wypnijmy przepływomierz. Dmuchnijmy w niego. Odpalmy maszynę jeszcze raz. No ciekawy objaw, ciekawy. One z tego co pamiętam mają jakieś zabezpieczenie, że jak dochodzi do jakiejś niebezpiecznej sytuacji, to one się po prostu wyłączają. Czy któryś termik się przegrzewa? Może jest czujnik temperatury do wymiany, ale nie było takich efektów przed naprawą. Na razie się grzeje. Włóżmy mu wodę. Spróbujmy zmielić kawę. Grzałka ciepła. No, sygnalizuje jakiś błąd. Tak jakby się nie nagrzewał. Sprawdzimy termiki. Wyłączysz się? Mnie się coś tak kurcze wydaje, że ten przepływomierz powoduje problemy, ale czy to prawda? A włączmy go bez przepływomierza. Czy będzie ten sam efekt? Podmiana przepływomierza to nie jest wielki problem. Że on mruga nagrzewanie grzałki. To jest problem z grzaniem. Tak obstawiam. Mogła się przegrzać grzałka i mógł się spalić któryś z termików. Zaraz to sprawdzimy. Ale to dajcie mi chwilę, bo to nie ma sensu. Ja wam wszystko powiem, co tu rozkminiam. Podejrzenia się sprawdziły, zaraz wam pokażę. Tylko sprawdzimy, czy to działa. Czujnik temperatury grzałki wymieniony. Dosłownie. No to było moje pierwsze podejrzenie. Teoretycznie nie sprawdzałem. Wymieniłem ekspres ożył, więc zobaczmy, czy to prawda. Czy zaraz znowu coś się nie zjara, no bo to było takie charakterystyczne, że on wywalał. Albo się przegrzewa, termiki są całe. Ja tu też wyjąłem wysypkę młynka, to ją włożę. Tu będzie wszystko sprzątane, a jak to zadziała, no chyba zadziałało. Miejmy nadzieję, że ja go tu nie rozpieprzę teraz. Chcę zmielić kawę. Coś jest z nim nie tak.
Tak jakby się grzałka przegrzewała. Puszczamy wodę. On ma zabezpieczenie przed przegrzaniem, no ale... Dobra, napełnijmy go porządnie. Niech on się przeleje. Terkotanie to normalne. Ustawmy hopper. Nasypmy kawy. Chcę wam pokazać, jaką kawę robi, a zaraz wam pokażę, jak wymieniłem ten czujnik. Dobra. No to co? Może tam jeszcze coś nie styka, jak ja go ruszam, to on się wyłącza. No. Pierun wie. Jedziemy. Aroma plus, cokolwiek to znaczy. Na razie pierwsza nie wyjdzie. Tu jeszcze jest z tą wysypką źle. No pierwszej kawy nie będzie, wiadomo. Ale odpuściło, nie wiem czy słyszeliście, jaka jest moc w tym ekspresie. Tu źle wysypka mi wchodzi, właściwie mi w ogóle nie wchodzi, bo tu jest pełno kawy, którą będzie trzeba odkurzyć. Teraz jest pełno na mnie kawy, ale może mi wysypka wejdzie. Wejdziesz, cholero, czy nie wejdziesz? Czemu ty nie chcesz wejść, dziadzie jeden? No tu jest zatrzask, ewidentnie. Dzieje się. Dlaczego, wysypko moja droga, nie chcesz lity, zobaczcie jak tej wysypki się sypie, nie chcesz mi lity wejść tu, hej, co tu nie pasuje? Przecież cię dobrze wkładam. Podważę sobie tu. Coś mi tu blokuje, ale co? Tego nie wiem, ale się wkrótce dowiem, mam nadzieję. No nie wejdzie. Choćbym bardzo chciał. Ale dlaczego? Dobra, słuchajcie, muszę sobie tutaj odkurzyć młynek. Wiem, jest długo, ale to jest właśnie nasza praca, widzicie. Niby taki prosty ekspres, nic tutaj mnie nie powinno zaskoczyć. On jeszcze działa? Działa. Co prawda se coś tu mruga. Niech se mruga. Dlaczego ty nie chcesz wejść? To jest dla mnie zagadka w tym momencie. Pewnie trzeba trochę podnieść młynek. Postanowił się wyłączyć albo coś wcisnąłem. No trudno. Poczekajcie, włożę tą wysypkę i wrócę. Weszła. Nie było łatwo. Trzeba było pierdzielnąć nią trochę mocniej, coś tam się zatarło. Odpalamy. Mam nadzieję, tym razem będzie kawa, bo już mam trochę dość tego ekspresu. No ale wtorkowe filmy to ma być właśnie ta rzeźnia. No to róbmy. Pierwsza nie wyjdzie, bo młynek jest pusty. O, jednak wyjdzie. Ale tu kawa zapierdziela, słuchajcie. Ja myślę, że już ta pierwsza to będzie gites majonez, słuchajcie. Obserwujemy. Wylewka do czyszczenia, wiadomo. Nic dodać, słuchajcie. Nic ująć. Syf wszędzie z kawy. Ale tylko popatrzcie. Tylko na to popatrzcie. Dla potwierdzenia jeszcze jedna kawa i słuchajcie, kończymy. Jeszcze wam tylko pokażę, co ja tu zrobiłem z tym czujnikiem. Jedziemy. Pokażę wam ciasteczka.
I klient będzie zadowolony, ja też, bo już było ryzyko, ale sprawca jest tu. Po prostu się zepsuł. Po prostu się w tym momencie zepsuł. Ja się cieszę, że u mnie. No i będzie banglać, słuchajcie. Kawa, jak widzicie, ideolo. Ja już cały jestem w kawie. Syf, jak widzicie, na biurku. Jeszcze komisyjnie ciacha. No ciacho się rozpadło, bo tu spada z dużej wysokości. Ale tak jak powtarzam, ono się rozpadło, bo uderzyło. Aha, jakie gorące. Nie będę się tu parzył. Oto jest kawałek ciacha. Jak widać, wszystko śmiga. Ekspres się już nie wyłącza, więc on po prostu się przegrzał. Miał może powietrze w grzałce. Słuchajcie, Siemens Surpresso. Odrestaurowany, wiadomo, jeszcze trzeba, ja go wyłączę, wyczyścić wylewkę, ją się tu rozbiera. Pokażę wam tylko, jak się do niej dostać, bo to żadna filozofia, a to możecie sobie zrobić sami. No, bez pierdzielenia, to jest na zatrzaski. No i macie dostęp do wylewki. To też schodzi, to wiadomo, żeby ściągnąć. I w ramach już uzupełnienia, żeby pokazać, co zrobiłem, gdzie ten czujnik wymieniłem, woda out. Burdel po prostu na kółkach się zrobił, ale taka to jest praca. Tu zabiorę tą tacę, bo zaraz będę cały w wodzie. Tu. Jest. Matko, nie strasz mnie. Tu. Widzicie pewnie, jest nakręcony ten czujnik. Ja go wymieniłem, to jest to. On jest fajny, wkręcany, bo no po prostu na tym gwincie go wkręcamy. Ekspres działa bez dubli długaśne, no ale ekspres doprowadzony do porządku, myślę, że drugie tyle, co służył, to posłuży. Mówił do was Bartek, ja kończę z czyszczeniem, z wymianą reszty uszczelek. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor bez dubli. Kolejny odcinek, zapraszam do grupy na Facebooku, łapka w górę, łapka w dół. Widzicie, to trwa, to kosztuje, bo to trwa. Grupa na Facebooku powiedziałem, łapka w górę, łapka w dół powiedziałem, subskrybujcie, będzie więcej, proponujcie. Ja lubię takie stare maszyny, jeśli uznaję je za porządne, a to jest Siemens Surpresso Compact, kawał dobrego sprzętu. Trzymajcie się, smacznej kawy życzę, pozdrawiam was, cześć.